Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Paraanalizy. Z tej strony Jarek I Jarek, cześć. cześć Wam. Dzisiaj przeanalizujemy wypadek, który miał miejsce w tym roku we Francji. Skrzydło to jest chyba Ozon Rush 4. Tak więc co Jarek? Zaczynamy. Tak, zaczynamy. No jak zwykle zaczniemy od tego, że tutaj spróbuję to załączyć i obejrzymy sobie, ja puszczę na pełnej prędkości film, żeby wszyscy mogli zobaczyć, jak to wyglądało, całe zdarzenie. Mam nadzieję, że to widzisz, Jarku, też. Widzę. Chyba jest jednak Ozon, no jakiś tam Rush. No tak Tak, wygląda, to zaraz nie wiem. 4. Kolega Artur z naszej ekipy takie samo miał, w tych samych barwach. Bum. Dobra, jeszcze raz to szybko puszczę. Tak. On tutaj podchodzi do lądowania, tak naprawdę. Coś go tutaj zabiera do góry. Jest deformacja. Tam 2, 3, 4. Także w zasadzie cała akcja, nie wiem, 6-7 sekund, tak? Nie licząc od momentu wznoszenia, tak? Kiedy zaczęło go zabierać do góry. Ja sobie teraz tutaj tylko trochę ten film zwolnię, dobra? Tak. Żebyśmy mieli materiał do analizy. Jarku, ty mi gdzieś tam zniknąłeś. Mam nadzieję, że cię lagi internetowe nie zjadły. Mały lag złapałem, ale jestem. Tak. Dobrze. Także na razie nie będę tutaj tego wszystkiego powiększał. Chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali na tym, co my tutaj w ogóle tak naprawdę widzimy. Widzimy tutaj pilota, który podchodzi do lądowania i trzeba zwrócić jakby na kierunek wiatru. I Przede wszystkim na rękaw. Tak, i wydaje mi się, że przede wszystkim na rękaw, bo w momencie, kiedy on tutaj podchodzi do lądowania, to ten rękaw się tutaj kręci na różne strony. I teraz widać ewidentnie, że kiedy on leci jakby w tamtym kierunku, tam, to rękaw zaczyna się ustawiać jakby w przeciwną stronę. Tutaj to teraz dobrze widać. Tak jest ustawiony rękaw, pilot leci w tamtym kierunku. Czyli coś jest nie tak. No bo dlaczego tak nagle się coś tutaj szybko zmienia? Wydaje mi się, że tutaj jest dość turbulentnie i coś tutaj zaczyna po prostu przechodzić nad tym lądowiskiem. Jakieś bąble po prostu termiczne, które ustawiają rękaw tu w ten sposób, a paralotnia lecąca zachowuje się po prostu zupełnie inaczej. No i jego tutaj w pewnym momencie on tutaj prostuje ten kierunek, bo chce zostać jakby... O, i widzicie, i tutaj w tej chwili rękaw już się wyprostował w drugą stronę. Także na 100% coś tam przechodziło w danym momencie. Tak. Pilot tutaj podchodzi do lądowania, ustawia się na kierunku. Rękaw odwraca się w jedną stronę, później w drugą stronę, także przechodzi tam jakaś turbulencja. I teraz zaczyna go zabierać do góry. Pionowo w górę. Tutaj widać ewidentnie względem ukształtowania terenu, że on przestał lecieć do przodu. Nie ma w ogóle teraz jest moment, w którym nawet go ciągnie do tyłu, a z tego co widać on nie odpuszcza sterówek, więc lekko ma te skrzydło zaciągnięte. No i puść dalej. Tak, i teraz dochodzi do sytuacji, że w pewnym momencie zaczyna wychodzić z tego noszenia. Już przeszedł przez centro tego wznoszenia i skrzydło zaczyna mu się dostawać strugi powietrza opadającego na dół. Dlatego drastycznie go to skrzydło zaczyna wyprzedzać do przodu, ale on tutaj nic z tym... Teraz to powiększymy. Ja sobie tutaj najadę lupą. On tutaj z tym nic nie robi. No. Ponieważ krawędź spływu
nie jest jakoś strasznie zaciągnięta i dopiero teraz to tutaj hamuje. Ale to już jest za późno. On powinien wcześniej zareagować, żeby nie doszło do czołowego podwinięcia krawędzi natarcia. I jeżeli puszczę to dalej, to widać, że wchodzi mu dość duży ten frontal z przodu. Cała powierzchnia czaszy jest praktycznie zdeformowana, tylko lewa strona jest lekko wypełniona. I całość mu się otwiera również dość szybko, błyskawicznie bym powiedział nawet. Natomiast jest tam taki moment, o właśnie teraz było widać przez chwilę, kiedy on pociągnął prawą sterówkę w dół i został ciałem na prawej stronie. Jeszcze raz to sobie tutaj puścimy. Teraz go zaczyna zabierać do góry. Tak, teraz jeszcze skrzydło jest za jego plecami. Teraz rusza do przodu i już teraz powinien zaczynać je proporcjonalnie hamować względem siły, z jaką zamierza go skrzydło wyprzedzić, czyli ta siła powinna hamowania być wprost proporcjonalna do siły przestrzału. Może to się tak łatwo mówi, ale tak to powinno być dobrane. Ale on to robi za późno. Teraz tutaj już zaczyna to według mnie hamować, bo coś tam się dzieje chyba, patrząc na te piksele z tymi rączkami. No i wchodzi mu ta deformacja, jest dość spora, ale również błyskawicznie się otwiera. I teraz należy zwrócić uwagę, że jest przechylony ciałem na prawą stronę w uprzęży. I jeszcze ciągnięta sterówka prawa. I jeszcze ma zaciągniętą prawą sterówkę. Być może chciał to właśnie wytrzepać. Dokładnie tak jak mówisz, też mi się tak wydaje, że podświadomie po prostu chciał to wytrzepać i przeciwdziałać temu, żeby coś mu tam się zakrawaciło. Więc zaciągnął prawą tą sterówkę więcej w dół, ale został też ciałem po prawej stronie w uprzęży. W związku z tym, że został ciałem po prawej stronie w uprzęży, to go odwraca w kierunku góry. Zupełnie o 180 stopni w kierunku, jakim leciał na początku. I co mówisz, Jarku? No właśnie powiedziałem, żebyś zatrzymał, bo teraz jest akurat bardzo ładny kadr, w którym widać, że całkowicie sterówki są odpuszczone. Skrzydło znowu go wyprzedziło i on już w tym momencie powinien po prostu szarpać te sterówki, po prostu się na nich powiesić, nazwałbym to w ten sposób. Bo jakby znowu ma tą samą sytuację, którą miał z tamtej strony. No i teraz będzie widać chyba, jak on jedyne co robi, to zaciąga jakby lewą stronę. Możesz to włączyć, Jarku? Tak, dokładnie tak jak Jarek mówi, zgadzam się w 100%, że on tego tutaj w ogóle nie hamuje. Pozwala skrzydłu, aby go wyprzedziło do przodu i nabiera prędkości, dociążając cały układ. I teraz zaczyna zaciągać lewą sterówkę w dół. Lewą stronę widać. Ja palcem pokazuję na monitor, jakby ktoś widział mój monitor. Okej. Teraz zaczyna zaciągać lewą sterówkę w dół i ciałem zaczyna się przechylać również według mnie na lewą stronę. Do takiego windgovera. Dokładnie tak, bo cały układ był rozhuśtany, więc akurat czas, kiedy on zaczyna zaciągać tą lewą sterówkę i zaczyna przekładać jakby to ciało na tą lewą stronę, no idealnie pasuje do tego, żeby cały układ mu się jakby jeszcze bardziej rozhuśtał. Ale wydaje mi się, że on to robi dlatego, że on za wszelką cenę chce jakby wrócić na kierunek wiatru. Tak. Bo jak spojrzymy tutaj, sobie to powiększymy, to wiatr wieje tak. Z lewej strony. Tak, z lewej strony. Jeżeli rękaw stoi, to znaczy, że tam wieje ze 4-5 metrów na sekundę najprawdopodobniej. Więc on za wszelką cenę chce wrócić jakby pod wiatr, co jest ok. W co wątpię, że przy całej tej sytuacji patrzył na rękaw i analizował go, ale przypuszczam, że po prostu cały czas jednak ta lewa strona tego skrzydła była jakby przez cały okres tych deformacji była jakby najbardziej napięta i on przypuszczam, że też wyczuwał, że jednak ten wiatr wali mu z tej lewej strony, więc stawiam na to, że po prostu dlatego chciał wrócić na tą lewą stronę, bo raczej wątpię, że miał czas na to, żeby patrzeć na rękaw, jak mu ręka wieje, tym bardziej, że on wirował, tak? No na pewno nie miał czasu, on to podświadomie, tak jak mówisz, na pewno robił, że jeżeli czuło większe obciążenie na lewej stronie, to chciał za wszelką cenę zostać na tej lewej stronie i wrócić z powrotem jakby na kierunek względem tego wiejącego wiatru. Na rękaw na pewno nie patrzył. No ale znowu tutaj popełnia kolejny błąd, bo wraca jakby na kierunek, podnosi ręce do góry, widać, że krawędź spływu nie jest hamowana
i pozwala, żeby skrzydło go wyprzedziło znacznie bardziej. Widzicie, że on nawet głową jakby pochyla się w uprzęży do przodu. Tak. Tutaj już nie ma z czego wybierać. Tutaj nawet jak zaciągnąłby teraz obie sterówki w dół, to tutaj już jest za późno. Tutaj to już jest taka sytuacja i tak krytyczna wysokość, że no gdyby było niżej, to by bardzo bolało, podejrzewam. Ale w związku z tym, że on jednak był trochę wyżej, to jednak ta siła uderzenia no nie jest aż taka duża. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Na pewno to bolało. I teraz ja wyłączę może tą moją tutaj kurczę lupę. Zawsze mam problemy o, dobra, super. Z używaniem tej lupy. Wrócimy sobie tutaj na początek i spróbujemy sobie powiedzieć, co powinien jeszcze raz zrobić, żeby uniknąć wszystkich tych problemów. Uważam, że w tym momencie, kiedy zaczyna go zabierać do góry i czuje, że skrzydło jest daleko, zaczyna się cofać jakby za jego plecy, to powinien odpuścić lekko sterówki do góry. Dlatego, że jeżeli podniesie lekko do góry, to nie będzie pogłębiał jakby kąta natarcia skrzydła. I w momencie, kiedy skrzydło dostaje mu się w strugi powietrza opadającego w dół, to ten przestrzał czaszy przedpilota byłby mniejszy i prawdopodobnie ta deformacja, która by mu weszła, byłaby również mniej mniejsza. agresywna. Tak, mniejsza. Dlatego na chwilę bym te sterówki tutaj podniósł troszeczkę do góry. Znaczy ja bym tak zrobił, tak? Troszeczkę. Nie mówię, że do końca, ale troszeczkę. Pozwoliłbym temu skrzydłu lecieć, tylko pod warunkiem, jeżeli ja bym czuł, że to skrzydło jest za moimi plecami. W momencie, kiedy teraz zaczyna ruszać do przodu, to teraz by mnie hamował wprost proporcjonalnie do siły, z jaką zamierza mnie wyprzedzić. On tutaj robi to za późno i wchodzi mu deformacja. Teraz zaczyna mu się to skrzydło niesymetrycznie otwierać, lewa strona jest szybciej otwarta niż prawa. Jeżeli bym to zaobserwował, patrząc na chwilę, szybko rzucając okiem na skrzydło, gdzie ono się znajduje i bym widział, że tak jest w tej chwili to zdeformowane, to ja bym to zrobił tak, że za wszelką cenę bym starał się utrzymać kierunek lotu, czyli przeniósłbym ciężar ciała na lewą stronę w uprzęży i lekko miał cały czas zahamowaną tylko tą lewą stronę uprzęży. To podwinięcie, które ma po prawej stronie, to nie jest podwinięcie o bardzo dużej powierzchni, bo ta prawa połówka nie wisi mu gdzieś tutaj bardzo mocno na tych linach. No pół skrzydła ma. Pół skrzydła ma, ale uważam, że to nie jest podwinięcie o dużej powierzchni. Także przeniósłbym ciężar ciała na lewą stronę, lekko bym przyhamował również lewą stronę skrzydła, tą zdrową, tą, która jest wypełniona i starałbym się utrzymać kierunek lotu. Tutaj do takiej sytuacji nie dochodzi, pilot zmienia kierunek lotu. Tutaj teraz powinien hamować to skrzydło znowu, ale on go nie hamuje. W momencie, kiedy zaczyna wracać pod skrzydło, zaczyna znowu zaciągać tutaj lewą stronę skrzydła, hamować lewą stronę skrzydła. Tu już wymusił normalnego windgovera. Tak. I teraz znowu trzeba to trzymać za pysk, potocznie mówiąc, tak? Ale on tego znowu tutaj nie robi. I znowu jeszcze widać, że jeszcze mocniej go to skrzydło zaczyna wyprzedzać do przodu, gdzie dalej następuje uderzenie, bo nie ma już po prostu z czego wybierać. Jest tutaj jeden alternatywny plan, jak nie doprowadzić do tej ostatniej sytuacji, najgroźniejszej ze wszystkich, kiedy on właśnie w wahadle wali tutaj o ziemię, w związku z tym, że próbuje wrócić jakby podświadomie na kierunek, nie hamuje tego skrzydła. W momencie, kiedy wchodzi mu ta deformacja i wypuszcza to skrzydło przed siebie, to tutaj się jeszcze nic nie dzieje, bo ta wysokość jest taka wysoka, jest dość duża jeszcze w miarę. I to skrzydło nie jest jakoś strasznie daleko przed nim, żeby wchodziła mu tutaj kolejna jakaś tam deformacja z jednej, z drugiej strony, czy tam frontstall. Więc gdyby tutaj teraz przyhamował lekko to skrzydło i wrócił jakby na kierunek,
to wydaje mi się, że on by się tam chyba zmieścił, lądując z wiatrem. Mógłby. Nie musiał się na Chociaż siłę tak patrzę na ten rękaw, to on ma chyba bardziej boczny, wiesz, niż z wiatrem. No okej, w porządku, ale ja nie wiem, ja teraz Mógł to odpuścić tak po strzelam, prostu uparcie dążenie do lądowania na tej lewej stronie. Nie? Tak, że ja, mnie gdyby to spotkało, no to nie wiem, czy bym się na siłę upierał, żeby koniecznie tam wracać pod ten wiatr. Z wiatrem lądowaliśmy na pewno wiele razy, trenując jakby, Tak jest. robiąc szkolenie paralotniowe i zamieniając dżinsy koloru niebieskiego na kolor zielony. Zielony. Także wydaje mi się, że nie trzeba się na siłę odwracać i można spróbować się gdzieś tam jakby zmieścić, tak? Także to jest jakby mój alternatywny plan, jak ja może bym się zachował w tej sytuacji, ale o wszystkich wcześniejszych jakby rzeczach wydaje mi się, że tutaj powiedzieliśmy. Także z mojej strony ja tutaj nie mam nic do dodania. A że nagrywamy to przed Sylwestrem, to co mogę powiedzieć? Szczęśliwego Nowego Roku ewentualnie. Tak, postaram się to zmontować jeszcze przed Sylwestrem i opublikować. Drodzy widzowie nasi, bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Standardowo, jak chcecie być informowani o nowych odcinkach, zasubskrybujcie. Jeżeli się podobało, dajcie lajka. Jeżeli się nie podobało, po prostu nie reagujcie. Nie, no dajcie dislajka. Cokolwiek, do niczego was nie namawiamy. Dajcie łapę w dół, ale zawsze napiszcie komentarz dlaczego. Dlaczego ta łapa? Bo tylko Tak dzięki jest. temu, dając łapę w dół, w kombinacji z komentarzem można jakby wyciągnąć pozytywne wnioski. Co z tym dalej zrobić, żeby to było lepsze? Na pewno da się to robić krótsze, ale w związku z tym, że my to robimy na totalnym spontonie i jesteśmy w ogóle do tego nieprzygotowani. Właśnie dopiero co uspałem 2 dzieci. Także no ciężko jest jakby robić to na takiej 100% profesji, ale ja mam nadzieję, że wy wyciągniecie z tego no, maksymalną jakby ilość rzeczy, informacji, które chcecie, tak? No, to co? Wszystkim życzymy szczęśliwego nowego roku. Obyście mieli tyle samo startów, co lądowań. To znaczy, no, tak się mówi, nie? Tyle samo lądowań co startów. Tak, Okay. żeby wszystkie lądowania były bezpieczne, no i tyle. Dziękuję wam bardzo. Również pozdrawiamy. Pozdrawiamy was serdecznie. Cześć. Hej.